zawsze zachwyca. Wszyscy na wschodzie i zachodzie słońca zamierają w bezdechu, w zachwycie. Agni. Agnihotra. 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 I to niezwykły moment transferu tej kosmicznej energii zza Słońca do Ziemi, która łączy się z tym światłem w piramidzie. Do tej ziemi, którą znamy, i do tej ziemi, której nie znamy. I do tej, i do tej. Święta krowa. Jaki to dar. Wszystko odzyskuje świętość. Prawdziwą świętość. A ludzie wciąż tłumnie zbierają się na wschodach I zachodach słońca. Wiedzą i czują. W tym momencie łączą się z tą wiedzą, którą prawdziwie od zawsze mają. W świętości komórki, ciała i Matki Ziemi. Pradawna wiedza, którą mamy. To, kim prawdziwie jesteśmy. Prastara wiedza wraca wraz z Agnihotrą. Miałyśmy dzisiaj zapalić Agnihotrę właśnie, ale zachód był pół godziny wcześniej. Więc rytmem natury zrobiłyśmy to wcześniej. Nadal dla Matki Ziemi i dla wszystkich wokół. Swaha Agnaye Idam Namamam Swaha Vaye Idam Namamam Swaha Suraya Idam Namamam Ubhwa Swah Swaha Prajapataye Idam Namamam. Kolejna mantra.
synchronizacji z dźwiękami wschodu i zachodu. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w kolejnym, 10. odcinku Mózg on Screen, który nadawany jest na żywo. W tym miejscu muszę podziękować miastu Bydgoszcz oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za finansowanie tego projektu. Jest ze mną pierwsza artystka dzisiejszego wieczora, Danka Milewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co robiłaś przed chwilą? Z Kamilą Derdą rozpaliłyśmy ogień Agnichotry. No, on cały czas płonie. Też czuję, że trochę we mnie jeszcze płonie. Spokojnie możemy o tym pogadać. Pewnie chciałbym się dowiedzieć albo powiedzieć o tym naszym widzom, co to jest ogień Agnichotry. Zaprosiłaś mnie jako performerkę i od jakiegoś czasu mam tak, że sztuka jest dla mnie o tym, że można odpuścić, ale też o działaniu, o pewnej praktyce konsekwencji. Agnichotra to jest praktyka uzdrawiania atmosfery, ogrodu, siebie, tego wszystkiego, co przychodzi do ciebie świętym ogniem. I dla mnie to jest praktyka. Jest to też sztuka. Jakby mam takie poczucie, że w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, gdzie definicje zmieniają się też z dnia na dzień, to ja już nawet tak za dużo nie myślę. Okay. Więc wolę poczuć sobie ogień, rozpalić ogień i poczuć, jak to dla mnie jest, jak to jest dla otoczenia. I też czuję, że tutaj dużo to zmienia. Patrzę na ciebie. A czy mogę w takim razie takie pytanie zadać? Sama nazwałaś siebie performerką. Czym dla ciebie jest to zjawisko performance art? O co w nim chodzi? I czy to ma komuś coś dać? Czy artyście? Czy temu, którzy na to patrzą? No wiesz, to jest takie pytanie, które jakoś koresponduje z keep your mind, don't forget to keep your mind clear, gdzie nie rozróżniałabym specjalnie, czy to jest performance, czy to jest malarstwo, ale jakby takie pobudzanie pamięci i też takie poczucie, że masz jasność w postrzeganiu tego, co się dookoła dzieje. I tego, że jesteś w pełni obecny. I to też nie tylko umysłem, ale po prostu całym sobą, bo nie jesteśmy tylko umysłem. No to jest duże zadanie i duże wyzwanie. I aktualnie mam takie poczucie, że performance po prostu przenika się z życiem
przynajmniej dla mnie, to, co jest żywe, to, że ja jestem żywa i to, że mogę się tym podzielić z ludźmi, takim poczuciem właśnie więcej życia w życiu. No, lubię taką sztukę. Jasne. Ciekawe, czy tak zostaniesz z tym w następnych czym? swoich realizacjach. No, ale to już się dowiemy w Może przyszłości. zostanę z ogniem. Może tak. Ja tylko jeszcze taką jedną rzecz chciałbym zrobić, ponieważ osoba, z którą wystąpiłaś, tak niedawno powstał ten pomysł, że wystąpi, że nie będzie jej w napisach końcowych. W związku z tym może powiedzmy i przedstawmy panią. Tak jak mówiłam na początku, to jest Kamila Derda. Dziękujemy Kamili, dziękujemy tobie i zapraszamy państwa teraz na pierwszy koncert. Na scenie jest już Peter Żakumyn i Pierre Michel Zaleski. Zapraszamy na koncert.
Matka i chora. Rory, brim, brioso,
Często wydaje mi się, że sporo rzeczy jest jakichś takich odwróconych. Let me present you my very good friend Pierre-Michel Zaleski, whom I met like years ago. I mean, I'm a bass player, as you saw before. I'm doing this kind of music already quite a long time, and at a certain point, like in 3-4 days of time, there is a cameraman who, time after time, comes to me and asks me if he's allowed to film me. And that's this man, that's Pierre-Michel Zaleski, so video artist. And after the third time, in 1 week of time, I thought like, hey man, we have to talk. And then we became very close friends, and since we are running around the world together. Yes, indeed. I was studying film at the Łódź Filmówce, the Łódź Film School. I'm from Polish origin, even if I'm born in Congo, which is quite strange. I have not much in common with Africa, but much more with Poland. I was making some theater. I made some avant-garde theater in Brussels and then came to Poland after my divorce to make some theater in Poland. I was in love with Polish poster, which I collected and showed in some exhibitions, and then started to film improvised music. And one of my favorite musicians was Peter, who I know for more than 20 years. Yeah. And I have a real feeling to make a film in progress about his art as a musician and as a sculptor. Well, this, my education, in fact, I don't have a musical education background, so I can't read any scores, things like that. But I picked up the bass after, I was playing bass guitar in punk bands. And at a certain point, a friend of mine takes me to a concert of free music in Antwerp, the famous Free Music Festival, early 80s. And the very first concert I saw was Peter Kowald and Joël Leandre with a dancer from Pina Bausch as a trio. And the second gig the same evening was Fred Frit on solo. And that was like a sledgehammer in my face, changed my life. I mean, I thought playing bass in punk bands that I was doing anarchist music. But the punk is like 1, 2, 3, 4, and you have to follow the rhythm. And there is the lead guitar who takes, and there is the singer who takes all the attention. So in fact, nothing about anarchism, but it's more like military music. Uno, due, tre, quattro. And so then I started to dive into the improvised music, bought a double bass, a bow, and there my musical life started. And knowing that Pierre-Michel had this background in avant-garde theater, I at a certain point brought Pierre-Michel to bring up his wonderful voice and to try to, like in a very free, open way, without any expectations, just bring your vocals and let's see what happens. And that we have been doing now about more than 10 years. 15 already, yeah. Okay, and we even did record a duo CD, which is not yet out, but that will happen soon. Yes, it was just before a concert of the Peter Broosman Tentet in Belgium, in Hasselt, that we started to talk with each other and to feel a big connection. I was with Peter in a gallery where he was presenting his new works. And then later I was filming Peter Broosman with his Tentet. And after that we had a fantastic evening. Peter Broosman was a big inspiration for us. To me, he was even quite a friend. We talked a lot in Poland. He was very concerned with all what was linked with the Second World War and what happened in Poland. And it was a fantastic inspiration for me. It's a big miss that he left us not a long time ago. And a second thing was that we were starting to travel in Poland together. I brought Peter for the first time to Krakow, and we had a fantastic travel in an evening in Sanok with a lot of vodka. We didn't find our hotel back after that.
spending the night outside in the winter. And that was part of our nice experiences. It's Baptine. And there is also a very strange story with this kind of, which is a present. He didn't know about it. It's a present I give to Peter tonight. Let's see what it is. I know what it is. Because the first, we came to the festival here, to the Mosque Festival for the first time. We didn't know the festival, and so we didn't know that there was fantastic food here. So, but on the way, we found a smokery for fish. And to be sure to have something to eat, we did buy a smoked fish. So we arrived here, it was in winter. And so we didn't eat the fish because the food here was fantastic, but we did put the fish outside because it was freezing. So I left it outside the window for like days. And then we had to travel on for the next gig. And our friend Tony Buck was the drummer of the band, but he wasn't with us in the traveling, so he didn't knew about the fish. So at a certain point, he wants to help us to load the van. And he says, yeah, Peter, what can I do? I say, yeah, but you take the fish. And he takes the plastic bag and he realizes that this is real fish. Tony Buck comes from Australia. And so he's very surprised, but this is a fish. So I say, yes, Tony, this is a fish. Of course, this is a fish. If you go on tour, you can't travel without a fish. You need a fish to go on tour. Exactly. And he was really like watching me like, what is this European guy telling me? And then I started to laugh and I broke the joke. But And this fish went with us to Krakow, to Gdańsk, and back to Belgium. And just a few days after we were back to Belgium, we ate this fish with our friends. with Chris Wanders, With Chris van Lert, Mark Bart Sam- Maris was part Bart of Maris, it, yes. and Mark Sanders So- on drums. and our trio with his wife was called from this triple fish. Yes, triple smoked fish, in fact. So this fish we will eat later All on. together. All together, we put it on the table and we share the fish. Panowie zapomnieli powiedzieć, że dzisiejszego wieczora, jak skończymy tą transmisję, to w klubie Mózg około 22:30 będą grali koncert, więc zapraszamy wszystkich serdecznie. Te tysiące widzów, które nas oglądają. Kto jest w Bydgoszczy albo w okolicy, to zapraszamy do Mózgu 22:30 na koncert. Ze mną jest Wojtek Zamiara. Miło, że jesteś. Też się cieszę. Nie będę cię pytał, dlaczego stałeś na głowie. W ogóle nie będę cię o to pytał. Natomiast zapytam o początki twojej działalności w Mózgu. Bo to chyba było w pierwszym albo w drugim roku działalności, znaczy pierwsza rzecz performerska, która się stała w Mózgu, to była pod kątem prostym takie wydarzenie, które wspólnie z Wieżą Ciśnień zrobiliśmy. Są jeszcze zdjęcia. Ta sala kiedyś nie była czarna. Teraz też nie jest czarna tutaj, ale była jeszcze tutaj taka lamperia olejna. Jeśli ktoś wie, co to jest lamperia. Co za słowo w ogóle? Lamperia. Francuski. Okej. I ty wtedy zrobiłeś taki cykl pokazów performance, znaczy zapraszałeś artystów, performerów z Polski chyba tylko, tak? Tak. To co się nazywało pozawerbalna sztuka zdefiniowania zjawiska performance. Czy jesteś w stanie zwerbalizować zjawisko performance? Moim zdaniem jest tak, że ono się albo werbalizuje, albo objawia cały czas. Ta definicja cały czas jest płynna, jest otwarta i za chwilę przyjdzie następny performer albo człowiek, który po prostu zrobi coś, co nam otworzy oczy jeszcze szerzej na możliwości performance'u. Wiesz, są bardzo piękne takie próby dowcipne definiowania performance poprzez to, że na przykład artysta performer musi mieć 80 kg co najmniej, żeby było poważnie.
Ale nie musi mieć 80 kg, wtedy nie jest poważnie. No, są różne. Są takie, że musi być krew albo że musi być wódka, co często było podczas twoich performance'ów w mózgu. Jedno i drugie zdarzało się, ale staram się nie nacinać już. Ale wiesz, bo to tak, no oczywiście każdy ma swoją interpretację, ale zakładamy, że oglądają też nas ludzie młodzi. Znam też wielu artystów, nie performerów, którzy mówią, że performerzy to ściemniacze. To prawda. No właśnie, to po pierwsze, jak ich odróżnić, bo ja się z tym nie zgadzam, że wszyscy, ale myślę, że niektórzy są. Przed chwilą z kolegą muzykiem rozmawialiśmy, wymieniliśmy 2 zdania. On robi to, co umie, a ja robię to, czego nie umiem. Okej. Znaczy, wiesz, ryzykuję rzeczy, które mogą mi nie wyjść i w ogóle się tego nie boję, bo jak nie wyjdą, to też dobrze. No ja mam akurat to samo, więc być może jestem performerem. Zresztą to słowo w polskim jakby troszeczkę inaczej działa niż w angielskim, no bo każdy... Amerykanie bardzo łatwo używają i otwarcie używają tego słowa i myślę, że to jest dobra definicja, taka, wiesz, wystąpił. No da. Pozwolę sobie na takie pytanie, czy takie rzucenie tematu, ponieważ mamy już swoje lata. Jestem 7 lat młodszy od ciebie, ale i tak już mam swoje. Jest młodszy. Pamiętam, jak byłem w Australii, robiłeś tutaj swoją 50 bodajże, bo Tak. tam co 10 lat tutaj robisz i pozostawiasz jakieś ślady na podłodze. Zwykle są to gwoździe, które tam w tej podłodze są. Jak bijałeś 50, to ja, będąc w Australii, nagrałem film specjalnie, nie wiem czy pamiętasz, że tutaj był na Telebimie puszczony Tak. film. Dostałem to jako prezent od ciebie. No właśnie. Tyle podejść robiłem w tej Australii sam w domu. Piłem żubrówkę, żeby jakby zbliżyć się do tego, co tutaj robicie. I dłużej musiałem wypić, żeby to poszło, ale no, pamiętam ten czas, teraz jesteśmy już starsi. Pytanie jest takie, gdyby powiedzieć na przykład, co jest ważne? Jeszcze nie wiem, ale staram się dowiedzieć. Pomalutku. Może zdążę, a może nie zdążę, wtedy się okaże, że to wszystko nieważne. No okej, ja z tego wszystkiego zapomniałem, co jest następne. Muszę chyba znaleźć okulary. Co jest następne? Pomóż mi widzieć. Co? Rozmowa jakaś, wiesz? Nie, no, rozmowa to jest teraz nasza. Ja naprawdę nie widzę bez okularów, to jest straszne. Animacja. Dziękuję ci, Wojtek, za rozmowę w takim razie. Dziękujemy.
Obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy koncertu Ressiny. Karolina Rec jest ze mną. Działasz bardzo wielopłaszczyznowo, można by powiedzieć. Dopiero niedawno Cię poznałem, w sensie spotkaliśmy się dzisiaj po raz pierwszy, Tak. ale czytałem o Tobie i właśnie kto Ci pisze tą biografię? Działasz na wielu polach. Można Cię usłyszeć, zobaczyć Twoją pracę w teatrze, w kinie, na wybiegach, na pokazie mody, Zdarzyło się też, tak. w grach komputerowych. Czytałem o tym, że robiłaś soundtrack do filmu Dwaj papieże. Nie soundtrack, ale fragment z płyty znalazł się w trailerze tego filmu. A że film faktycznie był produkcją Netflixa, no to gdzieś tam jakby się rozeszło. Ale tak, parę fałszywych informacji krąży na mój temat. Jednocześnie bywasz na bardzo poważnych festiwalach muzyki współczesnej. Wydają Cię poważne wytwórnie. Jak to się dzieje? Jak to się stało? Masz dobrego menadżera, czy masz dużo szczęścia? Wszystko. To znaczy myślę, że faktycznie każdy z tych elementów zadziałał. Mam dobrego menadżera na pewno. Mam dużo szczęścia też, uważam. Ale wydaje mi się, że no zaryzykowałam w pewnym momencie i stwierdziłam, że jakby jestem w stanie przynajmniej raz w życiu postawić wszystko na jedną kartę. Postarać się to zrobić. Nie ukrywam, że ułatwiła mi to odpowiedź właśnie wytwórni na moje demo, bo zrobiłam coś, co robi pewnie wiele osób, ale wysłałam demo swojej pierwszej płyty, to znaczy właściwie pierwszą płytę już taką gotową do wytwórni właśnie tej Fat Cat Records. I po ich odpowiedzi, To jest amerykańska wytwórnia? to jest brytyjska Brytyjska, wytwórnia, po ich odpowiedzi, gdzie faktycznie ta odpowiedź była sugerowana tylko i wyłącznie muzyką. Oni kompletnie nic o mnie nie wiedzieli, zresztą skąd. Jakby jak grałam w zespołach polskich, gdzieś tam przemazywałam się przez tą scenę alternatywną, ale jakby nie mieli szansy mnie znać. Więc wiedziałam, że faktycznie sugerują się tylko tym, co usłyszeli. Czyli jednak to jest możliwe. Jest to możliwe, to znaczy wiem, że to się rzadko zdarza. To się naprawdę rzadko zdarza, nie ma co ukrywać też, ale to się zdarza, więc trzeba to robić. A gdybym Cię zapytał, bo przez tą wszechstronność, moje pytanie takie jest, co jest Tobie najbliższe, Twojemu sercu? Co na przykład grałaś dzisiaj? No, czy to dwa osobne pytania w zasadzie, ale nie wiem, czy to było najbliższe Twojemu sercu. Tak, też. To znaczy ja myślę, że ja w ogóle żyję w paralelnych światach czasem, jeśli chodzi o muzykę i zupełnie nie mam z tym problemu. To znaczy tak, wracając może do tego, co grałam, to faktycznie to była i improwizacja, jak początek tego, co grałam, to była czysta improwizacja, a druga część to była właściwie kompozycja, którą też za każdym razem jakoś tam inaczej gram. W sensie nie jestem w stanie, nie chcę jej grać tak samo. Ona ma jakieś swoje takie ważne miejsca, ważne rzeczy, które chcę wykonać, bo wiem, że są istotne z wielu powodów, dlatego żeby jakiś tam efekt uzyskać, ale nie jestem w stanie też jej zagrać tak identycznie dwa razy. I myślę, że to dobrze obrazuje w sumie to, czego szukam w muzyce, bo chyba najbardziej zacierania granic jednak. Okej. Chyba właśnie to, że robię takie różne rzeczy i że często spotykam się ze zdaniem, że ciężko to, co robię, w sumie zakwalifikować do jakiegoś jednego gatunku, nadać jedną metkę, jeden label, to mnie to cieszy. Jasne. A czy zdarza Ci się, bo to wspomniałaś, że pierwsza część tego, co wykonywałaś, było improwizacją. Czy zdarza Ci się wychodzić na scenę kompletnie czystą, nie wiedząc, co się wydarzy i co zagrasz? No ostatnio nie, muszę przyznać. Ostatnio nie, ponieważ faktycznie od czasu pracy nad kompozycjami, takimi stricte kompozycjami na płyty, gdzie na przykład mamy na scenie chór 24-osobowy, który jednak, nad którym trzeba Nie, no to zapanować wiadomo, i tak jasne. dalej,
Znaczy mówię o solowych O występach. solowych występach? Nie, jednak nie czuję się taką stuprocentową improwizatorką. Ja bardzo lubię improwizować. Robiłam to, zdarzało mi się wychodzić na scenę, zwłaszcza na przykład w zespołach. To jak najbardziej, ale muszę przyznać, że mnie samej najbardziej właśnie odpowiada używanie, korzystanie z improwizacji w ramach kompozycji. Jasne. To jest coś, w czym ja się czuję najlepiej. I myślę, że znowu odzwierciedla to moją potrzebę jakby zacierania pewnych rzeczy. Bo mam poczucie, że to, co dla mnie najciekawsze, jest często w tej szarej strefie, takiej nienazwanej. Zgodzę się, Więc- jak najbardziej. Więc staram się po prostu... To jakby... Dla mnie ten język jest wygodny. Ja mam wrażenie, że w ten sposób jestem jakby najwięcej w stanie z siebie wycisnąć. I jakoś tam u mnie się to sprawdza. Też mam takie poczucie, że z improwizacją czułabym się nieuczciwie. Ja mam wrażenie, że to jest taka zazdrosna dziedzina, że chciałabym się temu całkowicie poświęcić, jeśli chciałabym to faktycznie wykonywać na scenie. Takie mam wewnętrzne swoje odczucie. Odważyłabyś się wejść na scenę z Peterem Jacqueminnem? Słucham? Czy z Peterem Jacqueminnem, który dzisiaj grał tutaj na kontrabasie, czy wyszłabyś na scenę? Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak, bo nie jest to sytuacja, która mnie paraliżuje na pewno, ale właśnie chyba przez szacunek dla osób, które naprawdę poświęcają temu życie, idą tą drogą i się w tym specjalizują i naprawdę jakby rozwijają kompetencje do tego potrzebne. Naprawdę Myślę, że kompetencje to masz. tak, ale mnie najbardziej jednak pochłonęło to doprecyzowanie. Ja się też czuję trochę sonorystką i sonoryzm jednak jest taką, mam wrażenie, odnogą w muzyce, która wymaga jednak pewnych powtórzeń i sprawdzania pewnych rzeczy. Ale i nie ma zakazu doprecyzowania. powtórzeń w czystej improwizacji. Nie, no jasne, ja sobie zdaję sprawę. Na szczęście, na szczęście. My przez wiele lat robiliśmy taki projekt w Warszawie akurat, który się nazywał Super Sound Plus One. Nie wiem, czy słyszałaś o Tak, nim? oczywiście, tak. No więc on właśnie polegał na tym, że zapraszałem zawsze ludzi, którzy wcześniej ze sobą się nie spotkali na scenie i właśnie po występach solowych występowali razem. No i te części wspólne najczęściej były najciekawsze, więc skoro powiedziałaś, że odważyłabyś się z Peterem, to jeśli ten projekt będzie, to możemy się już umówić, że was obojgu zaproszę. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam państwa na następny koncert. Przed państwem Remi Wayne.
Słuchaliśmy i oglądaliśmy artystę o nazwisku Remy Vane, czy nazwie Remy Vane. Pseudonimie artystycznym Remy Vane. W sumie znamy się od niedawna, bo jakoś tak się kilka lat zaledwie.
Chciałbym Cię prosić, żebyś przybliżył mi, nam wszystkim, skąd się wziąłeś, jaka jest Twój background W ten sposób. i czym się w życiu zajmujesz. Znaczy pytam o to, bo wiem, że byłeś przez jakiś czas chyba w Anglii, tak? Dobrze myślę? W Anglii, w Północnej Irlandii również. Okej. Tak, na początku w Północnej Irlandii. Co tam robiłeś? To, co lubię, co wiele osób robiło, czyli po prostu pracowałem, spędzałem 1/3 doby, zarabiając hajs, funty, dobrze zarabiając, ale poświęcając jakby właśnie tę część życia na to, żeby móc sobie kupić, powiedzmy, sprzęt i uczyć się grać na różnych instrumentach, kupować efekty, w zasadzie robić ten warsztat cały, który teraz jakby wykorzystuję. To też się zaczęło, jak jakby pojawiłem się ponownie w Polsce, jakby przychodziłem cały czas z innym instrumentem i sobie graliśmy na tych naszych wieczorach muzyki improwizowanej. A pochodzisz z Bydgoszczy? Tak, jestem z Bydgoszczy. Bywałem tutaj od czasu do czasu przed moim wyjazdem. Pamiętam koncert Legendary Pink Dots kiedyś tam i takie imprezy Decadent Party, coś takiego było. To też jakby z organizatorkami się znałem, więc bywałem tutaj, tak. Jasne, ale jesteś jednym, myślę, że z 4 w tej chwili w Bydgoszczy. Mam nadzieję, że nikogo nie pomijam. Moim zdaniem bardzo interesujących elektroników, ogólnie rzecz biorąc, nazywając. Każdy z was jest inny, co jest świetne oczywiście, ale ja ciebie też widuję w różnych układach grających bardzo różną muzykę na przykład. Tak. I tu znowu jakby pytanie podobne do pytania, które zadałem poprzedniej koleżance, chociaż ona operuje w zupełnie innych sferach. Co jest najbliższe twojemu sercu? Co jest, wiesz, bo rozumiem, że wiesz, robisz jakieś tam rzeczy, być może też jakby, wiesz, dla pieniędzy, krótko mówiąc, jakieś imprezy taneczne i tak dalej. Ale no właśnie, co w twoim sercu gra? Najbardziej to jakby tworzenie muzyki, bo to są rzeczy, które totalnie mnie prześladują. Jestem, wiesz, w sklepie czy coś w tym stylu. Jeżeli nie słucham muzyki, to myślę o muzyce. Nawet nie o muzyce, tylko o dźwiękach. I tak jak nasz wspólny kolega Piotr czasami mówił, bawię się w takie układanie klocków często, że tworzę konstrukcje z różnych dźwięków rytmiczne. I w zasadzie myślę, że to jest dla mnie najważniejsze i na tyle to też jakby wychodzi, że jakby najmniej o tym ludzie wiedzą, ponieważ jest to mi najbliższe i sobie siedzę i wiesz, za zamkniętymi drzwiami i po prostu jeżeli nie wyjdzie to w taki sposób, w jaki chcę, to po prostu nie wychodzi, aczkolwiek zacząłem ostatnio zamykać oczy i po prostu zaczynają te rzeczy wychodzić ze mnie, czego przykładem są takie rzeczy jak jakieś dźwięki pod te animacje, bo to w zasadzie mogło być byle co, ale jednak są to trochę konstrukcje, takie formy, które są całkowicie moje. No właśnie w tym momencie powiem Państwu, bo to nie zostało jeszcze nigdzie powiedziane, że te animacje, które są przerywnikami pomiędzy artystami, autorem ich jest właśnie Remi. Z tego co mówisz, można by wnioskować, że nie ma dla Ciebie znaczenia w zasadzie, kto Ciebie słucha i po co. Jakby to, co robisz jakby z własnego przymusu. Zgadza się? Zgodzisz się z tym stwierdzeniem? Nigdy nie miałem potrzeby tak naprawdę, żeby ktoś inny żeby prezentować to. Zawsze się kończyło, że coś tam robiłem, z czegoś byłem niezadowolony i po prostu gdzieś to lądowało albo skasowane, albo gdzieś na jakimś serwerze, na jakimś dysku, który tam x lat temu nie dosłownie spłonął, ale wiadomo, coś się z tym stało, że gdzieś to przepadło. Ale z racji, że po powrocie jakby zacząłem mieć tą publikę bądź co bądź na tych naszych wieczorach wspólnych, czy jakichś tam imprezach różnego rodzaju, no to jakby zacząłem się przełamywać i też przez to, że jakby odkryłem swój głos, mam to pragnienie, żeby faktycznie zacząć się tym dzielić. Nawet, no, że jakby niech to sobie istnieje w tym świecie, nie? Bo po prostu zauważyłem, że dużo
że przez to, że ktoś o tym słyszy albo ktoś to widzi, bo też wizualne sprawy zajmuje się tym, no to dostaje propozycje współpracy, mogę się wykazać, pokazać siebie. No, myślę, że to jest jakby najważniejsze, znaczy dwie rzeczy, które tutaj poruszamy. Po pierwsze to, że działasz z potrzeby działania, a nie działasz dlatego, że jest zamówienie na coś, żeby coś zrobić, tylko ty po prostu to robisz. Dokładnie. A drugą rzeczą, która tutaj się od lat mózgu odbywa i mam nadzieję, że tak będzie zawsze, że pojawiają się ludzie, którzy się wzajemnie inspirują. Tak jak mówisz, wcześniej tej publiczności nie miałeś, a tutaj powoli się zaczyna to dziać i zaczyna ta publiczność być ważna. A też oczywiście wiemy, że zaraz są młodsi, których jeszcze może nie znamy, a przychodzą na te wieczory. Mamy takie wieczory, gdzie one się w tej chwili nazywają Studio Eksperymentu, gdzie po prostu siadamy w kilka osób i publiczności jest prawdopodobnie często tyle, ile nas, ale wierzymy w to, że ziarno jest siane gdzieś tam. tak. Znaczy ja o tym już wiem, bo jakby po tylu latach jakby wiem, że później przychodzą takie postacie jak Remi chociażby i okazują się dojrzałymi muzykami. Ja myślę, że zostaniemy jeszcze przez chwilę z muzyką Remiego. Ja muszę Państwu przekazać kilka informacji, więc dziękuję Ci bardzo za rozmowę. A ja będę się z Państwem powoli żegnał. Skorzystam z okazji i zaproszę wszystkich na 19. Musk Festival, Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych, który rozpoczyna się dokładnie za tydzień. Jest godzina 21, więc o tej godzinie na tej scenie będą się odbywały z pewnością koncerty. To tyle na temat festiwalu. Powiem jeszcze o dzisiejszym wieczorze po raz drugi, że po zakończeniu tej transmisji o godzinie 22:30 odbędzie się koncert w sali barowej, gdzie wystąpi Peter Jacquemin i Pierre-Michel Zaleski. Powiem także, że kończymy powoli 10. odcinek programu Muzyka on Screen, który jest nadawany na żywo. Odbywa się dzięki wsparciu miasta Bydgoszcz i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. I tutaj podziękuję oczywiście obu urzędom w imieniu całej ekipy, która to realizuje oraz artystów, którzy wystąpili, a jest ich już kilkudziesięciu. I to chyba wszystko. Zostawiam Państwa jeszcze na chwilę z muzyką Remi Wein i dobranoc Państwu. Dziękuję. Thank you.
Thank you.